Witajcie w dzisiejszym materiale na kanale. Z tej strony Wojtek i dzisiaj porozmawiamy sobie na temat, czy jest jeszcze szansa uratować grę New World. Zapraszam wszystkich do oglądania. Petycja o przywróceniu zespołu do pracy przy grze została podpisana już ponad 25 000 razy. Amazon milczy w tej sprawie i nie odniósł się jeszcze do tej petycji. Amazon ogłosił, że aktywny rozwój gry New World zostaje zakończony po wydaniu sezonu 10 i dodatku Night Haven. Serwery mają pozostać online przez co najmniej rok do 2026 roku, ale nie zapowiadane są nowe duże aktualizacje. Wielu użytkowników liczy na wykupienie gry przez jakieś inne studio. Sam Amazon nie wydał oficjalnej informacji, że zamierza w ogóle sprzedać prawa do gry. Podzielmy sobie teraz na czynniki, co przemawia za możliwością przejęcia gry przez inne studio. Wartość marki i społeczność. Nawet jeśli gra nie jest już aktywnie rozwijana, ma bazę graczy. Dla firmy z doświadczeniem w MMO mogłoby to być atrakcyjne przejęcie istniejącą bazą użytkowników. Licencjonowanie IP. Amazon może sprzedać lub udzielić licencji do marki, kodu gry, jeśli znajdzie partnera, który zobowiąże się kontynuować operację. W praktyce trzeba by ustalić warunki techniczne, finansowe, obsługę serwerów, wsparcie i tym podobne. Model przejmowania MMO już się zdarza. W przeszłości zdarzały się przypadki, gdy gry MMO były przyjmowane lub licencjonowane przez inne firmy, zwłaszcza gdy były rentowne lub miały wartościową społeczność. Teraz przejdźmy do przeszkód i trudności, które mogą utrudnić przejęcie gry. Koszty utrzymania, serwery, infrastruktura, zabezpieczenia, obsługa techniczna to nie jest tanie. Jeśli gra generuje niewielkie przychody, nowy właściciel musiałby ocenić, czy to się opłaca. Techniczne i prawne złożności. Trzeba przekazać kod źródłowy, narzędzia, dokumentację, dane użytkowników z zachowaniem prywatności i przepisów. Amazon musiałby być skłonny do takiego transferu, co nie zawsze jest oczywiste. Kolejną rzeczą jest ryzyko odpowiedzialności. Nowy właściciel mógłby odziedziczyć problemy techniczne, skargi użytkowników, błędy, zobowiązania, co może być ryzykowne. Kolejną kwestią jest silnik gry. Nie jest to Unreal Engine ani Unity, ale własna technologia Amazona oparta na silniku CryEngine. Gra została opracowana na Amazon Lumberyard rozgałęzieniu CryEngine, tego samego silnika, na którym powstały m.in. gry Crysis i Rise Son of Rome. Amazon rozbudował silnik, tworząc m.in. autorski system sieciowy dla MMO i autorskie rozwiązania fizyki i renderingu. W praktyce, gdyby inna firma chciała przejąć grę, Amazon musiałby przekazać całą autorską wersję silnika wraz z narzędziami serwerowymi, co jest jednym z głównych powodów, dla których takie przejęcie byłoby trudne. Silniku New World nie zna prawie nikt, poza ludźmi, którzy pracowali nad grą w Amazonie. W branży gier to jest powód, dla którego gry oparte na autorskich silnikach rzadko są przejmowane. Dużo łatwiej kupić prawa do marki i zrobić nową grę od zera na nowoczesnym, popularnym silniku, np. Unreal Engine 5. Najlepszy scenariusz to kupno gry przez jakieś studio, ale zamiast ratować kod, lepiej byłoby zrobić nową grę, np. New World 2, ale na innym silniku, jak wcześniej wspomniany Unreal Engine 5. Podsumowując, wykup przez inne studio jest możliwy, ale takie coś może się spotkać z wieloma trudnościami, więc szanse są, ale bardzo małe. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, zapraszam do subowania kanału i zostawienia jakiegoś komentarza, co sądzicie o tej całej sytuacji. Do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć!